Dzisiaj pokażę Wam dziwnego Swifta, ale w sumie wiecie, co to za dziwny Swift, bo wiedzieliście, w co klikacie. O, ja sobie stanę tak i oprę się tak i dalej będziecie myśleli, że to Swift. Nie. Szuburubu. Subaru Justy, czyli Swift. Tylko że z napędem na 4 kapcie. Poza tym to jest Swift. A jak Swift wygląda, to każdy wie, bo już wszystkie leżą na złomie. A tak zupełnie serio, to jest to najbardziej węgierskie Subaru, jakie powstało, ponieważ Subaru Justy było składane przez fabrykę Suzuki na Węgrzech. Czyli mamy samochód japońskiej marki ze znaczkiem innej japońskiej marki, składany na Węgrzech w Polsce. Wspaniale. Lata 90., dokładnie 99. Podczas gdy Swift, który jest bazą tej konstrukcji, ma napęd tylko naprzód, tak tutaj te koła są dołączane w momencie poślizgu czy jakiejkolwiek utraty przyczepności. Przez to wtedy się robi fajny taki czteropędny go-kart, bo to waży niecałą tonę, tam 900 parę kilo. Krótki rozstaw osi, napęd na 4 kapcie i może iść bokiem. Znaczy nie może, bo tak nie można, ale się da. W sensie tak. No i z przodu przy froncie poliftowego Swifta możecie sobie zobaczyć fajne, pięknie zaparowane halogeniki, które się ruszają. I one są po prostu włączane w najlepszy możliwy sposób, są podrutowane i włączane są przyciskiem, który pasuje kompletnie do niczego. No i teraz załóżmy, że macie kolegę, który często jeździ na gazie i chce przełączyć na gaz u Was w Suzuki Swiftie, tak, w Subaru Justy i klika ten magiczny przełącznik. Jest wielce zaskoczony, że gaz się nie włącza, bo go tu nie ma, ale włączają się halogeny z przodu. Świetne. W ogóle bardzo fajne jest to, że przycisk do ogrzewania tylnej szyby kompletnie nie współgra z przyciskami do wycieraczek tylnej szyby. A jak już przy przeciwmgielnych jesteśmy, no to logicznie, bo z drugiej strony kierownicy jest przycisk do świateł tylnych przeciwmgielnych. Fajnie, bo są w ogóle w lampach, a nie jakoś dosztukowane w zderzaku dla odmiany. No i tak go włączamy. No i fajnie się świeci. No i chcemy wyłączyć. Otóż nie. To nie robi kompletnie nic, bo zrobili osobny przycisk, żeby wyłączyć tylne przeciwmgielne. I nawet go podpisali off. Po co? Dlaczego? Bez sensu, wspaniałe, lubię to. I teraz tak będę siedzieć przez najbliższe pół godziny i klikać. No i dobra, wszystko fajnie. Tu mamy do spryskiwaczy tylnej szyby. Jak klikniemy, to leci jeden cykl wycieraczki i rozmazuje płyn po szybie. Potem trzeba włączyć, to jest wtedy po prostu jeden tryb wycieraczki tylnej prędkości. No i właśnie jest ten bezsensownie umieszczony, niepasujący do niczego przycisk ogrzewania tylnej szyby i dosztukowany do przednich przeciwmgielnych. Wiecie, co jest bardziej bez sensu? Mogli to zrobić tu, a tu nigdy nic nie było i to są zaślepki, które sobie luźno latają. No, halo. Dlaczego? To jest dużo zastosowań, to mogłoby coś być. Co do zaślepek, to jeszcze tu jest fajne miejsce, w którym powinien być przycisk klimatyzacji, ale przycisku nie ma, bo klimatyzacji też nie ma. A poza tym to po prostu suwaczki. Ładnie podpisane. Ten co prawda nie ma tej końcówki, ale nieistotne. Proste. I fajne radyjko Philipsa oryginalne. I w ogóle zobaczcie, zegarek. Cały panel zegarka jest wielkości radia. Zegarek jest maciupeńki, tylko 3 przyciski. Ponownie się pytam, po co, dlaczego, a na co to komu? A komu to potrzebne? No i w ogóle jak już tak narzekam na środek, to możemy sobie zobaczyć wnętrze. I to są 2 przyciski klaksonu i one są osobne, więc można sobie klikać z obu stron. Dokładnie, dziękuję bardzo za prezentację. No i poza tym to wnętrze jest plastikowe, obłe, czarne, nudne, japońskie. Tak w zasadzie zero zaskoczeń, jeśli chodzi o japońską motoryzację z końcówki lat 90. No i awaryjne tutaj tak nie można parkować gdzie się chce. W ogóle patrzcie, jaka tu jest fajna tkanina na drzwiach. Bardzo współgra z pokrowcami w banany, one są po prostu cudowne. Są cudowne, mają klimat lat 90. Nie pasują do niczego, więc są idealne i pasują do wszystkiego. No i dobra, jest schoweczek, zamykany na kluczyk. Myślicie, że jest duży? Oczywiście, że nie. Maciupeńki, ale przynajmniej się fajnie opada, taki sztywny jest. Można komuś kolana rozgnieść. Za to tutaj są uchwyty na kubki.
I myślicie, że skoro ten schowek jest mały, to bagażnik jest duży pewnie, co? Nie. I bagażnik się otwiera tutaj tym wspaniałym cięgnem. Kliknął, otworzył się. Cyk, pyk. No i oczywiście, że nie. Napęd na 4 kapcie. Wspaniale wysoki próg załadunku. I tu nie wejdzie praktycznie nic, ale jest fajny dostęp do kielichów. O, cyk. Oczywiście to nie jest wszystko, co ten bagażnik ma sobą do zaoferowania, bo jest jeszcze druga podłoga i pod spodem jest jakiś tam zapas, narzędzia, lewarki i inne tego typu pierdoły. Nie zmienia to faktu, że tutaj bagażnik jest wielkości schowka przy pasażerze w normalnym samochodzie. W ogóle zobaczcie, jak to jest wspaniale bezmarkowy samochód. W środku nie ma żadnego najmniejszego znaczka Subaru, Suzuki, czy nawet, nie wiem, jakiegoś węgierskiego typu Made in Hungary. Kierownica bez niczego. Patrzycie sobie z zewnątrz, no i no Swift. No Swift. No i idziecie do tyłu i tu widzicie jakaś naklejka Subaru, tu jakaś naklejka Justy, tu była kiedyś naklejka AWD. No, coś tam widać. No i w zasadzie tyle, bo idziecie sobie dookoła. Dalej żadnych jakichś ciekawych znaczków czegokolwiek. Z boku patrząc, to jest zwykły, nudny Swift. No i idąc do przodu, tutaj faktycznie coś nie gra, bo znaczek jakiś taki trochę dziwny, inny. A tam Passat jedzie, czuć prestiż. I czy omawianie stylistyki Subaru Justy Vel Suzuki Swift, czy będę teraz chyba przez cały film mylić, kto jest synem kogo? Bo mamy tył dosyć pionowo ścięty, bok nudny, urozmaicony jakimiś tam czarnymi listewkami, chlapacze, no i maska tak zawijająca się na grill, ten przód taki faktycznie obły, taki bardziej aerodynamiczny. Poza tym tu się kompletnie nic nie dzieje, poza felgami o jakichś dziwnych wymiarach śrub. Tu nie ma kompletnie nic ciekawego, może poza tym, że był ten samochód kilka razy lakierowany i ma różne odcienie zieleni na sobie, ale już powoli słońce zachodzi, więc pewnie tego jakoś wybitnie nie widać. No więcej się dzieje z tyłu, chociaż bardzo mnie rozczula to, jak tu jest zamontowane światło stopu trzecie, bo jest wielkie, ma osobne takie wytłoczenie, w sensie ramkę zrobioną z ogrzewania tylnej szyby, jest wielkie, głębokie, jest na dole zamiast na przykład u góry jakieś takie płaskie, poziome, ale to się nie czepiam też. I poza tym, no co, blenda w kolorze, tu jest już plastik ze zderzaka, to jest zderzak cały czas. Klapa dotąd, lampy wkomponowane i lampy są szerokości tego paska, tylko że ten pasek jest też zderzakiem, więc w sumie pasek tylko wygląda, a pasek nie jest paskiem. No. Super skład! I front jest w sumie jedną z ciekawszych części tego samochodu, mimo tego, że cały wizualnie jest dosyć bezpłciowy. Mamy grill w zasadzie dwoma piorowymi żeberkami, no bo tu są ramki, mamy 3 poziome, na środku znaczek Subaru. Ciekawe, chyba czarny on jest, albo mu się wypłowiało, chyba czarny. I poza tym lampy takie trochę groźne, zdziwione, smutne, jak o bliżej nieokreślonej mimice. I co ciekawe, to do grilla jest tutaj tak wprofilowany zderzak, żeby, nie wiem, to było bardziej spójne stylistycznie z daleka, czy coś takiego. W każdym razie ten samochód jest bardzo obły w swojej kanciastości z każdej strony, czyli lata 90. Prawo. I lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. I pod maską tutaj jest najsłabszy silnik, chociaż co ciekawe, różnica między najsłabszym i najmocniejszym wcale nie była duża, bo jeden i drugi to jest 1.3, więc to jest 1.3 na monowtrysku Boscha. Ma dzikie 68 koni, 99 Nm, katapultuje się do setki w 13,6 sekundy i pojedzie maksymalnie 155. Tymczasem najmocniejsza wersja miała 85 koni, 106 N i przyspieszała w 13 sekund do setki. Prędkość maksymalną miała taką samą. Ale jest to bazowy silnik, także base models only praktycznie. Znowu jakieś futra mi się plączą, jak nagrywam.
Ale wróćmy do Subaru. I tu jest śmiesznie malutka chłodnica. Ona jest po prostu maciupeńka. Ale podobno się nie przegrzewa. No i klakson. Nie wiem, jaki klakson ma wpływ na pracę chłodnicy, pewnie żadnego. A tu byłby osprzęt do klimatyzacji, gdyby ta klimatyzacja tu była. A że klimatyzacji nie ma, to jest tu pusto, jest tu nic. No i silnik, jaki jest, każdy widzi, no zwykłe, najzwyklejsze 68-konne 1.3 OHC. OHC to ma wałek rozrządów głowicy. Ja nie kłamałem z tym, że on był na Węgrzech klepany. Proszę bardzo. No i jak ktoś chce, to tu jest silnik G13BA. Także jak dla kogoś to jest istotne, to proszę bardzo. Jest zdrowo, kielichy są zdrowe. To teraz, żeby nie było, ja jestem cały czas tutaj za kamerą, a profesjonalista pokaże na torze testowym, co potrafi napęd na 4 kapcie. Albo spróbuję przynajmniej pokazać. I co się stało? No, że chyba się kręcił. Coś tam było. Będzie w filmie. Na razie mam kurz w zębach i teraz ja wskoczę za kierownicę i jakoś coś bardziej kulturalnego zrobię. Samolocik. Dawaj, Paweł, ty już. Teraz coś widzę. Co mi lusterko przedstawia? Psuje ci samochód. Nie zauważyłeś? Przecież to nie pierwszy. I to ten LeBaron na flagowej blaszce. Master te dziury tutaj lepiej robił. Fajnie, nie? No. Fajna beczunia na BBS-ach. Swędzi mnie pod kamerą. No i co ja mądrego powiedzieć podczas jazdy? Mogę mądre rzeczy powiedzieć, że sprzęgło jest dosyć twarde, ale przyjemne do wyczucia. Za to drążek zmiany biegów ma fajny, króciutki skok i biegi trafiają precyzyjnie. Na pewno mogę powiedzieć, że prowadzi się fajnie, tak rajdowo, tak sprawia wrażenie bycia szybkim, mimo osiągów wcale nie takich szybkich. No i licznik jest wyskalowany 45 ponad teoretyczną prędkość maksymalną, którą producent podaje. I jadąc po bruku i przez różne nierówności bardzo czuć, że tu jest pełne niezależne zawieszenie, bo samochód sobie nie skacze po drodze, tylko faktycznie fajnie się prowadzi i jak się depnie, to można poczuć się, jakby się jechało po jakimś OS-ie. Jest fajnie, podoba mi się. Fajny go-kart. No i co, o wielu samochodach można powiedzieć, że prowadzi się jak go-kart. Tak. Ale tą definicję najbardziej spełnia właśnie samochód z krótkim rozstawem osi, śmiesznie niską masą własną i napędem na 4 kapcie. Przecież nie trzeba mieć jakiejś potężnej mocy pod stopą, wystarczą 68 konie i można się fajnie bawić. Tylko to jest zwrotne. Wszędzie można się wcisnąć, pojechać po bułki. W sumie tylko po bułki, bo chleb pewnie do bagażnika nie wejdzie. O, hamulce są ładne, sprawne. Planowany test, to wcale nie tak, że nie widziałem progu.
ale tak jadąc mam wrażenie, że jestem troszkę za duży do tego samochodu i że jadę niewiele powiększonym Cinquecento. W sumie, biorąc pod uwagę pojemność zbiornika paliwa ładnie poniżej 40 litrów, to w sumie jest takie powiększone Cinquecento. To trzeba przyznać, tu nic nie skrzypi, tu wszystko chodzi pewnie. Sprawia wrażenie takiego dobrze spasowanego, zwartego, gotowego do jazdy. Przy niższych obrotach też kulturalnie. Chociaż jednak woli wyższe. Zauważalnie woli wyższe. No to jest taki nawet fajny, może nie do końca sleeper, bo jednak faktycznie może być troszeczkę za wolny na miano sleepera. Ale taki fajny go-kart, który nie zwraca w ogóle uwagi na drodze. Pod tytułem możesz pojechać na parking, pokręcić bączki, potem jechać i policja nawet nie wpadnie na to, żeby cię zatrzymać. No oczywiście nie można kręcić bączków na parkingu, to jest nielegalne, zakazane i w ogóle, ale tylko na torze pod okiem instruktora lub tylko przez profesjonalistów, tak samo jak pieszych na przejściu nie możemy rozjeżdżać, co? Jakie są wady tego samochodu? W prowadzeniu niewiele. Można faktycznie trochę ponarzekać na zauważalnie plastikowe wnętrze. Szybki panek. Ale tak w samej eksploatacji, no to zasadniczo rudzielec. Dzięki temu, że... Bez obrazu. Dzięki temu, że tutaj tylna oś jest dołączana, a nie cały czas sprzężona, to wcale nie pali jakoś dużo. Może i faktycznie wybitnie mało też nie, ale jednak biorąc pod uwagę, że to jest zwykłe 1.3 i że czasami faktycznie dołączy ten tył, to pali bardzo akceptowalnie, koło tej 7 na spokojnie. Do tego do miasta jest to świetny samochód, tym bardziej, że lubi wysokie obroty. Wada jest taka, że nie czuć prędkości. To jest zdecydowana wada. No, też potężną zaletą jest to, że to jest fajny go-kart. I pewnie powiedziałem to jakieś 50 razy w tym filmie. Ale naprawdę to jest fajny samochód zarówno na co dzień, nawet do pracy, na jakieś dowozy jedzenia, jak i do zabawy. To jest naprawdę fajna, udana konstrukcja, która sprawia frajdę z jazdy. Wszystkie gruzy tylko na tankuję. Najtańsze paliwo w Trójmieście. Ile? Ile teraz? Już ci mówię, bo nie mają na stronie normalnie pisane. No. Już wpisujesz i ten lek Gdańsk i otwierasz stronę. Jak się załaduje. Do kamery są przystępne ceny. Bardzo przystępne. I tam są zawsze najtańsze. Kryptoreklama. Zasłonisz ten znaczek. Tak, i będę cenzurować wszystko, jak wcześniej powiedziałeś kilka razy tą nazwę magiczną, Lerk. To może teraz jeszcze raz powiem, Lerk. Francuskie znaczy, że dobre. Miałeś na... Smart Roadster. Nie, dobrze. Tu? Jest. Tu. Nie, bo tutaj jest teraz jednokierunkowe zrobione. Zdecydowanie na plus jest widoczność do przodu, bo to naprawdę dużo widać. Mimo tego, że to jest 99 rok, czyli już słupki A zgrubły, lata je dopadły, dupa urosła, to mimo tego przez te słupki cały czas dobrze widać. Zostały tak fajnie poprowadzone, że nie zasłaniają w ogóle pod kątem. Widać wszystko dobrze na skrzyżowaniach, rondach, przejściach dla pieszych, przejazdach tramwajowych i różnych innych tego typu rzeczach. To jest na plus, bo jednak sporo samochodów w tych latach miało bardzo grube słupki, bo miały spełniać tam wymogi przy dachowaniu, bezpieczeństwa, a nie do końca wiedzieli, jak zrobić cieńsze, które trzymają. W sumie patrząc na grubość dzisiejszych słupków, to jednak nie, to jednak wszystko jest takie samo. Dalej jednak nawet na dziurach ten samochód sprawia tak solidne wrażenie, że jest to wręcz niespodziewane w węgierskim Suzuki będącym Subaru. Bo ma Tak. wahacze na swoim miejscu jeszcze. Tramwaj. W poprzek jedzie, normalnie jedzie w poprzek, a to nie Wrocław. Ależ ten samochód uwielbia wysokie obroty, jak on się wspaniale kręci, on musi mieć lekkie koło.
ale za to niskich obrotów nie lubi. Jedzie całkiem zdrowo już od dołu, ale jednak dopiero jak dostanie obroty, to dopiero wtedy ożywa. Tym samochodem nie da się jeździć ekonomicznie, w tym samochodzie trzeba dawać miodu. Także tym razem by było na tyle. Co będzie kolejnego jeszcze nie wiem. I do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień. Siema.